W Międzynarodowym Dniu Kobiet aborcyjny Dream Team otworzył pierwszą w Polsce przychodnię aborcyjną. Znajduje się ona w sąsiedztwie Sejmu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej. O wychodzeniu z podziemia aborcyjnego porozmawiamy z aktywistkami przychodni Abo Tak. Jesteśmy w przychodni Abo Tak, w miejscu na Wiejskiej 9. To jest przychodnia, a nie klinika, dlatego że my chciałyśmy troszeczkę odczarować też aborcję i pokazać, jak ona dzisiaj wygląda, że to nie jest szpital, najczęściej to nie jest USG, to nie jest biały kitel, tylko to jest łazienka, to jest salon, to jest pokój, to jest wieczór z przyjaciółką bardzo często, wieczór z chłopakiem, bo 99% wszystkich aborcji odbywa się tabletkami w domu. I chciałyśmy stworzyć miejsce, do którego się przychodzi, po to, żeby zasięgnąć informacje, przychodzi się na aborcję, przychodzi się z koleżanką, przychodzi się z dziewczyną, z córką, z sąsiadką i trochę odmedykalizować to doświadczenie. To miejsce, czyli przychodnia Abo Tak, powstała jako taki kolejny krok normalizacji aborcji, jako powszechnej rzeczywistości kobiet na całym świecie i także w tym polskich kobiet. Chciałyśmy pokazać, że te aborcje dzieją się mimo niechęci polityków, mimo niechęci części środowiska, że po prostu nie jest to żadna sprawa polityczna, tylko że jest to fakt i jest to rzeczywistość. No i dlatego też nasz lokal znajduje się na Wiejskiej 9, żeby politykom i polityczkom o tym przypominać. Własna aborcja nie jest przestępstwem, czyli jak ja bym dzisiaj w niechcianej ciąży kupiła sobie tabletki, zamówiła je, dostała je od kogoś, to ja nie popełniam przestępstwa, przerywając swoją ciążę tymi tabletkami. Ale jeżeli ja już te leki komuś dam, albo zapłacę komuś za te leki i jakaś nieprzyjazna osoba trzecia się dowie, bo to jest jeszcze ten bardzo ważny element, że musi być donos, to wtedy mogę mieć rzeczywiście problemy, tak jak na przykład Justyna Wydrzyńska, która dokładnie za to została skazana, przekazując tabletki kobiecie, która się zgłosiła. Wydaje mi się, że ten lokal trochę unaocznia tą rzeczywistość, tak? Bo do tej pory posługiwałyśmy się telefonem i osoby mogły dzwonić i uzyskać informacje i pomagałyśmy w aborcjach przez telefon. Natomiast telefon można wykonać bardzo prywatnie, w bardzo jakimś ukrytym miejscu, nikt nie musi o tym wiedzieć. Natomiast my mamy w tej chwili witrynę naprzeciwko Sejmu, i to widzą wszystkie osoby, które tutaj przebywają. W 2011 roku, kiedy sama zaszłam w niechcianą ciążę, no to był taki zimny prysznic. Okazało się, że aktywizm aborcyjny tak naprawdę jest w internecie. Że są kobiety w sieci, jest Women Help Women, Women on Web, organizacje, które wysyłają tabletki i to tam rzeczywiście można znaleźć pomoc. I po swojej aborcji zaczęłam po prostu pomagać. Przez pierwsze 3 lata robiłam to zupełnie nieoficjalnie, po cichu. Korzystałam z wiedzy kobiet w sieci, zgłaszały się do mnie osoby przez telefon, nie używałyśmy słowa na A, mówiłyśmy do siebie kodem. Byłam nauczona przez prawniczki, że należy mówić o swoim doświadczeniu, czyli u mnie to było tak, nie wiem jak będzie u Ciebie, bo wtedy to być może nie jest pomoc. Myślę, że odbiór społeczny sprawy się zmienił jednak, bo na początku jak aborcyjny Dream Team zaczynał działalność, to bardzo dużo było takich, to była wielka bulwersacja hasłem aborcja jest okej. I ja pamiętam dużo moich koleżanek feministek także mówiło, po co tak mówić, dlaczego to ubierać w te brokaty i w te róże, czy to jest naprawdę konieczne, aborcja jest trudnym doświadczeniem, jest tragicznym doświadczeniem. No ale Natalia zawsze mówiła, okej, ona jest może być trudnym doświadczeniem, może być doświadczeniem ratującym życie, natomiast to, że ją robisz jest zawsze okej. Nie obwiniaj się za to, nie czuj się winna. Jeżeli musisz to zrobić, to robisz i to jest koniec, nie? W kraju Polska, 38 milionów ludzi, 9 milionów kobiet w wieku reprodukcyjnym, które mogą potrzebować aborcji. Mamy 5 lekarzy, którzy są skłonni pomóc kobiecie w niechcianej ciąży w ramach funkcjonującej ustawy. Czyli przerwać ciążę wtedy, kiedy życie bądź zdrowie jest zagrożone, bądź kiedy ciąża powstała na skutek gwałtu. I to są lekarze, którzy nie zasłaniają się klauzulą sumienia i to są lekarze, którzy często są z nami w kontakcie, dzwonią do nas, pytają o poradę, my do nich dzwonimy i pytamy o poradę, my do nich dzwonimy i pytamy, czy już pacjentka dostała pomoc, ale to są ciągle lekarze, którzy umieją zrobić minimum, czyli pomóc w bardzo konkretnych przypadkach. W 2024 roku zrobiłyśmy 47 000 aborcji, to jest 130 aborcji każdego dnia.
To jest 7 kobiet dziennie wyjeżdżających za granicę na zabieg aborcji w 2. bądź 3. trymestrze. W zeszłym roku pierwszy raz przekroczyłyśmy 2 miliony złotych kwoty, którą przeznaczamy na te zabiegi, bo wiele osób prosi o całkowite wsparcie, zarówno od podróży po zabieg i nawet zakup czegoś do jedzenia na miejscu. Czuję duże wzruszenie, bo uważam, że te wszystkie polityczne walki, debaty, przepychanki, to co dzieje się od wielu lat, kościelno-polityczno, światopoglądowe tam na górze, w których uczestniczą głównie panowie około 50, to oni sobie to mogą robić do końca świata. A aborcje i tak będą się działy. I to, że one mogą być bezpieczne i że możemy my w tym pomagać, to dla mnie jest bardzo, bardzo ważna rzecz.